Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 23 dotyczący GGTP. Chciałabym w tym odcinku przedstawić wartość diagnostyczną GGTP, zainteresować Państwa tym, co wyróżnia ten enzym spośród innych prób wątrobowych. Warto zacząć od tego, że wśród panelu prób wątrobowych można zaobserwować, że stosuje się skróty oraz pełne nazwy. Tak jak w przypadku alatu i aspatu, również w przypadku GGTP częściej stosuje się skrót. Może to wynika z trudnej nazwy tych enzymów. Gdy mówimy o fosfatazie alkalicznej lub bilirubinie, rzadziej stosuje się skrót ALP. Zdecydowanie nigdy nie słyszałam, by ktoś używał skrótu BIL. Mianem GGTP określa się gamma-glutamylotranspeptydazę. Określenie to możemy również zastąpić skrótem GGT, co przetłumaczymy na gamma-glutamylotransferazę. Bez względu na to, jaką wybierzemy nazwę lub jaki skrót, zawsze będzie to dotyczyło tego samego enzymu, obecnego w wielu narządach, takich jak nerki, wątroba, śledziona czy trzustka. Jednak głównym źródłem GGTP we krwi jest wątroba. Oznaczenie aktywności GGTP we krwi pomocne jest w wykrywaniu chorób wątroby i dróg żółciowych, ale nie umożliwia różnicowania między nimi. Stosowane jest jako badanie przesiewowe w kierunku chorób wątrowych i różnicowania chorób wątroby i chorób kości oraz nadużywania alkoholu. Z tego powodu GGTP jest wskaźnikiem kontrowersyjnym. Akademia Biochemii Klinicznej oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Chorobami Wątroby nie zalecają GGTP jako rutynowego badania. Sugerują jednak, że może być ono przydatne w ustaleniu przyczyny wysokiej aktywności innego enzymu wątrobowego – fosfatazy zasadowej. Zazwyczaj aktywność GGTP jest niska u osób zdrowych. GGTP może wzrastać w wyniku uszkodzenia wątroby. GGTP jest bardzo czułe na wszelkie zaburzenia czynności wątroby. Podwyższona aktywność GGTP może wskazywać na uszkodzenie wątroby, lecz nie pozwala stwierdzić przyczyny ani stopnia uszkodzenia. Oznaczenie zazwyczaj zleca się w połączeniu z innymi badaniami wątrobowymi. GGTP jest zazwyczaj pierwszym enzymem, którego aktywność we krwi wzrasta w przypadku, gdy nowotwór lub kamienie żółciowe blokują przewody transportujące żółć z wątroby do jelit. Dzięki temu oznaczenie GGTP jest najbardziej czułym markerem nieprawidłowości w obrębie przewodów żółciowych. Jednak nie jest ono wystarczająco swoiste i nie jest przydatne w różnicowaniu przyczyn uszkodzenia wątroby, ponieważ aktywność tego enzymu może wzrastać w wielu chorobach wątroby, takich jak nowotwór, wirusowe zapalenie wątroby czy inne choroby niezwiązane z wątrobą, np. ostry zespół wieńcowy czy zastoinowa niewydolność serca. Zarówno aktywność GGTP oraz fosfatazy zasadowej wzrasta w chorobach wątroby oraz w chorobach dróg żółciowych, lecz w przypadku chorób dotyczących tkanki kostnej wzrost dotyczy wyłącznie ALP. Dlatego też oznaczenie GGTP można stosować jako kolejne badanie, mające na celu ustalenie, czy aktywność ALP wzrosła w wyniku choroby wątroby czy choroby kości. Aktywność GGTP wzrasta czasami w wyniku spożywania nawet niewielkich ilości alkoholu. Podwyższona aktywność występuje u osób przewlekle nadużywających alkoholu niż u osób spożywających 2-3 drinki dziennie lub nadużywających alkoholu od czasu do czasu. Oznaczenie GGTP można wykorzystać przy podejrzeniu ostrego lub przewlekłego nadużywania alkoholu.
Aktywność GGTP wzrasta u około 75% osób przewlekle nadużywających alkohol. GGTP stosowane jest jako badanie przesiewowe w kierunku przewlekłego nadużywania alkoholu. Czasami służy również w celu monitorowania spożywania i lub nadużywania alkoholu u osób leczących alkoholizm lub alkoholowe zapalenie wątroby. U nałogowych alkoholików podejmujących leczenie oznaczenia GGTP mogą być używane do oceny, czy osoby te przestrzegają abstynencji. Poziom GGTP spada z czasem do wartości zbliżonych do prawidłowych. Po odstawieniu alkoholu musi upłynąć przynajmniej miesiąc, zanim poziom GGTP spadnie do wartości prawidłowych. Abstynencja zmniejsza ryzyko dalszego uszkodzenia wątroby i z reguły pozwala na poprawę jej funkcji. Niska lub prawidłowa aktywność GGTP zazwyczaj nie jest niepokojąca. Taki wynik oznacza, że choroba wątroby jest mało prawdopodobna lub że osoba nie spożywała alkoholu. Podwyższona aktywność GGTP wskazuje na uszkodzenie wątroby, ale nie pozwala określić jego przyczyny. Ogólnie im wyższa aktywność GGTP we krwi, tym większy stopień uszkodzenia wątroby. Przyczyną wysokiego poziomu GGTP może być również używanie różnych leków, w tym dostępnych bez recepty, m.in. leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków obniżających poziom lipidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, blokerów receptora histaminowego, leków przeciwpadaczkowych, przeciwdepresyjnych oraz hormonów, np. testosteronu. Doustne środki antykoncepcyjne mogą obniżać aktywność GGTP. W przypadku niewydolności serca aktywność GGTP może wzrastać. Badania wykazały, że u osób z podwyższoną aktywnością GGTP występuje wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób serca, lecz nie ustalono jeszcze przyczyny tej zależności. Nawet niewielkie ilości alkoholu spożyte w ciągu 24 godzin przed pobraniem krwi mogą spowodować wzrost GGTP. W takim przypadku wskazane jest powtórzenie badania. Palenie papierosów może powodować wzrost GGTP. Aktywność tego enzymu wzrasta z wiekiem u kobiet, ale nie u mężczyzn. Natomiast zawsze jest nieco wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Więc jeżeli żona Ci nie wierzy, że na wyjeździe integracyjnym lub imprezie służbowej byłeś grzeczny i nie piłeś, zrób badanie GGTP, by potwierdzić swoją wersję. W tym odcinku dość mocno była zaakcentowana informacja o ALP, czyli o fosfatazie zasadowej. Enzym, który wyróżnia zupełnie inne znaczenie diagnostyczne, zostanie omówiony w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.